Dzień dobry. Jest to kolejny doskonały dzień na wyprawę w góry, bo każdy dzień jest doskonały na wyprawę w góry. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, a dodatkowo kupić soczek, bo każdą naszą wyprawę zaczynamy na stacji benzynowej i kupujemy świeżo wyciskany soczek. Dzięki temu mamy siły i werwy. A dzisiaj będzie róg w paśmie zaworów w Górach Stołowych i właśnie tam zmierzamy. Jak góry kamienne, to na przykład Chełmsko-Śląskie, czyli dowód minionej chwały, sławy i kwitnącego przemysłu włókienniczego. Chełmsko-Śląskie to w tej chwili wieś, ale już w 1289 roku było to miasto, ponieważ właśnie w tym roku uzyskało prawa miejskie, które straciło w 1945 roku. Jesteśmy 500-550 metrów nad poziomem morza i jest to doskonała baza wypadowa w okoliczne góry, czyli góry kamienne, pasmo gór kruczych, ale tutaj niedaleko, 2,2 km zaczynają się już zawory ze swoim szczytem róg. Więc Chełmsko-Śląskie jest dowodem na to, co się dzieje, kiedy specjaliści, kiedy mieszkańcy wyjeżdżają, zostawiają tutaj puste domy i tak naprawdę nie ma komu w nich zamieszkać przez długi czas. Chełmsko swego czasu słynęło właśnie z przemysłu włókienniczego. 12 domów tkaczy postawili w 1707 roku cystersi okoliczni, którzy byli właśnie właścicielami tych ziem. Sprowadzili tutaj z Czech, ale nie tylko, również z terenów dzisiejszych Niemiec, tkaczy, którzy zajmowali się tworzeniem doskonałych tkanin. W tych domach spali, w tych domach tworzyli, mieli również tam swoje magazyny. Także za chwileczkę przejedziemy, zobaczymy te domy i pójdziemy dalej na wędrówkę. Zatem jesteśmy w Chełmsku Śląskim, w Górach Kamiennych i mamy najsłynniejszy zabytek właśnie tego miasta, czyli 12 domków tkaczy zwanych 12 apostołami, czyli z 1707 roku zespół budowli, które miało zachęcić do osiedlenia się tutaj mistrzów włókiennictwa. Zobaczymy, jak wygląda to po 300 latach. Jak widzimy, tradycja w narodzie nie ginie i w Chełmsku Śląskim również. Mamy izbę tkacką, produkt lokalny, wyroby z lnu i informację turystyczną. Chętnie zobaczymy. Ściągamy lewej, i naciskamy prawą nitką na prawą i znowu wsadzamy. Jesteśmy dokładnie przy rynku. Punktem charakterystycznym, i tak nas pokierowano, jest bankomat tutaj za nami w arkadach. I zaraz przy tym budynku z bankomatem rozpoczyna się niebieski szlak na róg i na Górę Świętej Anny. Także spróbujemy, zobaczymy. Dzisiaj tutaj strasznie dużo ludzi, ponieważ przejeżdża Tour de Pologne. Więc mam nadzieję, że nie będziemy nikomu przeszkadzać. Jednocześnie tutaj też jest parking. No i jesteśmy na tyłach Domu Kultury, który przed chwileczką Wam pokazywaliśmy i mamy widomy znak, że jest szlak i że idziemy dobrze, natomiast mój Boże, no na razie to są jakieś podwóreczka, ale idziemy i się nie zniechęcamy.
pierwsza i nieoczekiwana atrakcja na szlaku na róg, czyli pyszne malinki. Ale wam powiem, że ten początek jest niesamowity. Nie dość, że chodzimy tyłami jakichś ogródków działkowych, to wygląda to tak. No i oto dowód, że jesteśmy na tyłach Chełmska Śląskiego, czyli w tle widzimy 12 apostołów, czyli 12 domów tkaczy z 1707 roku. No powiem wam, że tak prowadzonego szlaku rzeczywiście jeszcze nie widziałyśmy. Puściutko, pole, ale okej, idziemy. Może to jest dobry czas, bo spokój i cisza, żeby pogadać o tym, cóż to za pasmo. Jesteśmy w górach stołowych. Wiem, nie wygląda. Jesteśmy w górach stołowych. Góry stołowe składają się z gór stołowych właściwych. Wiecie, tych ze szczelin, z gładkimi skałami, z narożnikiem, pięknych, majestatycznych, baśniowych i zachwycających. Góry stołowe składają się również z rołmowskiej wyrchowy, czyli z czeskiej, i tam jest to pasmo Ostasza, również piękne, również przepiękne. No mamy nadzieję, że niedługo tam pojedziemy i też będziemy mogli wam pokazać. I pasmo gór stołowych składa się również z pasma zaworów. I pewnie nikt o nich nie słyszał, my też do tej pory nie słyszeliśmy. Ale tak, zawory to również są góry stołowe i właśnie róg jest najwyższym szczytem tychże zaworów. Pewnie gdyby nie to, że róg należy do diademu gór polskich, byśmy też tutaj nie przyjechali i byśmy o nich nie usłyszeli. A tak, jest okazja poznać coś nowego i właśnie tam zmierzamy. Może powiedzmy sobie zatem parę słów o tych zaworach. Cóż to takiego jest? Jest to północne stoliwo gór stołowych, tak jak mówiliśmy, między 550 a 715 metrów nad poziomem morza. Z takich ciekawostek i rzeczy charakterystycznych przebiega tutaj zlewisko, przez zawory przebiega zlewisko, granica zlewisk Morza Północnego i Bałtyckiego, jak również przebiega granica z Czechami. A skąd nazwa? Zawory od północy właśnie zamykają, czyli są takim zaworem dla gór stołowych, stąd nazwa zawory. A najwyższym szczytem zaworów jest właśnie róg i róg jest właśnie w diademie gór polskich i stąd my tam idziemy i zobaczymy, co tam znajdziemy. Po drodze coś, co wszyscy wędrowcy lubią najbardziej, czyli ławeczka, mała architektura. Można sobie przysiąść i popatrzeć na wspaniałą panoramę Chełmska Śląskiego, którą oczywiście za chwilę też wam pokażemy. Ale teraz może powiedzmy sobie coś o tym rogu, na który idziemy. Róg, tak jak mówiliśmy, najwyższe pasmo zaworów ma 715 metrów nad poziomem morza. Jak większość gór należących do gór stołowych ma dosyć płaski szczyt, porośnięty lasem, więc pewnie widoków tam nie zobaczymy, ale podobno ma dwie wielkie polany, które są doskonałą bazą wypadową dla paralotniarzy. Nawet znaleźliśmy gdzieś tam na YouTubie filmik ze startów właśnie ze szczytu rogu. Być może uda nam się wkleić i wam pokazać. Także z czego słynie róg? Z paralotniarstwa i z kaplicy świętej Anny niedaleko swojego szczytu, którą też za chwileczkę, mam nadzieję, odnajdziemy. To, co widzicie, to jedna z figur
tak zwanej Drogi Radości Świętej Anny. Święta Anna, jeżeli pamiętacie, to jest po prostu Matka Maryi, a Droga Radości Świętej Anny to taka ponad 2-kilometrowa trasa, na której znajduje się 5 tego typu monumentów, tego typu pomników, zazwyczaj dziękczynnych, które tworzyły taką ścieżkę pielgrzymkową do kaplicy Świętej Anny właśnie. To, co widzicie za mną, to jest figura 4, czyli ofiarowanie Małej Maryi w świątyni. Jest niestety niekompletna. Brakuje głowy świętego Joachima, czyli męża Świętej Anny, i brakuje Małej Maryi. Ale i tak do tej pory robi wrażenie i do tej pory jest świetną trasą pielgrzymkową dla wiernych. Mamy dowód na to, że nawet wchodząc na takie sobie zwykłe małe górki, trzeba się bardzo dobrze rozglądać. Otóż dlaczego? Dlatego, że możecie znaleźć skarby. Spotkałyśmy już po drodze kiedyś bardzo dużo jagódek, spotkałyśmy bardzo dużo poziomek, a teraz mamy bardzo dużo malinek. Zobaczcie, jakie tu są skarby. No to dotarliśmy w naszym szlaku pielgrzymkowym do figury numer 5, czyli Święta Anna Samotrzecia. 3 generacje symbolizują jedność pokoleń, symbolizują przekazywanie wiedzy i też za 100 metrów skończy się ten szlak pielgrzymkowy radości, 5 radości Świętej Anny, zakończy się właśnie kapliczką. Bardzo fajny akcent w górach, bardzo fajne świadectwo po byłych mieszkańcach, które nadal służy kolejnym generacjom. Czyli to, co symbolizuje właśnie Święta Anna Samotrzecia. Mamy kaplicę Matki Boskiej Bolesnej. A tutaj mamy domek pustelnika. Z 1818 roku. Stację drogi krzyżowej. Za nami kaplica Świętej Anny, niestety zamknięta, więc jedyne co będziemy mogli to powklejać jakieś przebitki z internetu tego, jak wygląda w środku. Sama inicjatywa budowy tutaj kaplicy to była inicjatywa dzieci, które w 1699 roku przyszły do właściciela tego lasu z prośbą o możliwość zbudowania tutaj małego domku pustelnika, małego miejsca, gdzie można się modlić. Niedługo potem zbudowano tutaj właśnie barokową
barokową budowlę jednonawową, a nieco ponad 100 lat później zbudowano neogotycką wieżę, którą widzicie za mną. W czasie wojen 30-letnich właściwie cała kaplica została splądrowana i zniszczona. Odbudowano ją z inicjatywy mieszkańców pobliskiego Chełmska Śląskiego i od 1998 roku odbywają się tutaj nabożeństwa. W środku jest współczesny obraz świętej Anny, która jest oczywiście patronką tejże kaplicy. Spod kaplicy należy się cofnąć do głównego szlaku i powrócić na trasę niebieską, tą, którą idziemy od początku. I mapa pokazuje, że jeszcze 1,30 km i będziemy na szczycie. Także droga w tej chwili wygląda tak i rzeczywiście jest już dużo bardziej stromo. Powiem Wam, że myślałam, że to już będzie tak całkowicie spacerowo i lajcikowo, ale ostatnie 200 metrów, mniej więcej 200-300 metrów od kaplicy świętej Anny do tego rozdroża rzeczywiście dało nam troszkę w kość. Takie rzeczywiście strome podejście, które dokładnie pokazuje, jakie są góry stołowe, czyli bardzo płaskie wierzchołki, ale dosyć strome podejścia, jak to stół. Za nami ostatni etap. Mam nadzieję, że dokładnie tak jak to widzimy. Natomiast z tego co wiem, to wcale nie będzie tak łatwo odnaleźć szczyt. Będzie piękny punkt widokowy, a potem sam szczyt jest tak troszeczkę ukryty. Ale mam nadzieję, że z mapą uda nam się dotrzeć. No to co? To ostatni etap podróży przed nami. Mapa pokazuje, że do szczytu zostało nam 769 metrów. A droga, no po prostu wygląda tak. Mam wrażenie, że jakbym się zaparła, to bym tu samochodem wjechała. Ale generalnie na pewno droga jest słuszna. Pokazuje nam to mapa i pokazują nam to niebieskie szlakówki na drzewach. Dodatkowo, co jeszcze możemy powiedzieć, to, że rzeczywiście oznakowanie jest fenomenalne. Wspaniałe, bardzo jasne, bardzo czytelne. Sama i górka jest spacerowa, 715 metrów, umówmy się, no to żaden wielki wyczyn. No i taka właśnie jest, spacerowa, sympatyczna, można się wybrać z dzieckiem, można i z wózkiem. Także idziemy dalej. 560 metrów do szczytu. No i wypowiedziałam złą godzinę. Ta droga prowadzi dalej, ale nie na szczyt Róg. Na szczyt, jak zobaczycie, trasówka nam zakręca w górę, co też pokazuje mapa. Także uwaga, uwaga, nie zapędźcie się i nie idźcie sobie dalej, bo Róg jest tam. Chodź. Zostawiamy za sobą wygodną trasę i idziemy tutaj, żeby nie było za wygodnie, co niektórym. Dotarliśmy do punktu widokowego pod rogiem. Podobno to wcale nie będzie takie łatwe, żeby całą tabliczkę ze szczytem tutaj znaleźć, ale wiemy, że na szlaku niebieskim, więc zaraz odnajdziemy. A my w tej chwili cieszymy się wspaniałym widokiem pod nami Chełmsko-Śląskie i Góry Krucze dookoła. No i bardzo proszę, ze stanowiska, z punktu widokowego do szczytu Róg mamy 300 metrów, także strzała. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, z czego słynie Róg? Z kaplicy świętej Anny oczywiście, ale również z tego, że jest to doskonałe stanowisko paralotniarskie. I bardzo proszę, za mną widzicie wiatromierz i nawet pod spodem jest tabliczka, regulamin startowiska.
paralotniarskiego. Także tada, bardzo proszę, jak ktoś jest szalony, może startować. No to mamy kolejny szczyt do odznaki diademu Polskich Gór. Za nami róg. Bardzo proszę. Czy jest to jakiś wybitny szczyt? Nie. Czy jest to jakieś moje ulubione pasmo górskie Zawory? Zdecydowanie nie. Czy czuję, że jestem w Górach Stołowych? Ani troszeczkę. Właściwie jedyną rzeczą, która daje nam znać o sobie, że jesteśmy w Górach Stołowych, to fakt, że jest to bardzo płaski szczyt. Były 2 strome podejścia i teraz jesteśmy po prostu na płaskim szczycie. Natomiast do decydentów, do włodarzy miast, do gospodarzy tego terenu, jeżeli jakiś szczyt, tak jak ten, jest w diademie, czyli będzie przyciągał turystów, takich jak my, którzy nigdy byśmy tutaj nie przyjechali, gdyby nie diadem, gdyby nie chęć zdobycia tej odznaki, no to ludzie, zróbcie tutaj jakąś ławeczkę, cokolwiek, tak? No dajcie nam chwilę odpocząć, dajcie nam nacieszyć się tą chwilą, zdobytym szczytem, nawet tak niewielkim, bo co? Bo jest nic, bo jest droga, bo jest żółta tabliczka przybita na drzewie i tyle. Także my na dzisiaj wracamy, kończymy wycieczkę, wracamy po swoich śladach, ponieważ zostawiliśmy tam samochód, więc no nie będzie żadnej pętelki. I bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy filmik, za to, że byliście z nami. Bardzo uprzejmie, jako początkujący youtuberzy, poprosimy o Wasze subskrypcje, o Wasze lajki, o komentarze. Co Wy sądzicie? Czy byliście, czy będziecie? Czy może Was zachęciliśmy do tego, żeby przyjechać tutaj? Czy wręcz przeciwnie? Jedno ostatnie zdanie. Pierwsza część wyprawy, czyli do kapliczki Świętej Anny, fantastyczna, sympatyczna, fajna, bo jest co robić, bo jest co zwiedzać, bo jest co oglądać. Kolejna to po prostu taka sobie ścieżka i tyle. I bez tego, wiecie, finału. A może po prostu dzisiaj to ja marudzę. Tak czy siak, nigdy nie jest za późno, żeby się ruszyć z kanapy. Nigdy nie jest za późno, żeby pochodzić, pozwiedzać i coś zobaczyć. Jeżeli ja dałam radę, to Wy na pewno też dacie radę. Pamiętajcie, krok za krokiem i można zdobyć kolejny szczyt. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!